Serdecznie zapraszam do odcinka 147 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Kabaliści Reaktywacja część 3. W poprzednim odcinku opowiedziałem o sektach z XVI i XVII wieku, purytanach, lewelerach i huterianach, których powstanie zainspirowali Żydzi. W tym odcinku opowiem o centrum kabalizmu w Europie. Wpływy żydowskie nie ograniczały się tylko do Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec czy Szwajcarii, ale przeniknęły praktycznie wszystkie zakątki średniowiecznej Europy. Powstaje więc pytanie, czy istniało jakieś centrum kabalistyczne, z którego tajemnej wiedzy korzystali Żydzi? Okazuje się, że owo centrum wiedzy tajemnej nie znajdowało się w krajach Europy Zachodniej, ale w kraju położonym nad rzeką Wisłą. Począwszy od XVI wieku w Polsce osiedliły się wielkie masy Żydów i wyrośli jak grzyby po deszczu żydowscy cudotwórcy znani pod imionami Zadikim lub Baal Shems. Słowo Baal Shem, oznaczające władcę imienia, zostało wprowadzone przez niemiecko-polskich Żydów i związane było z kabalistyczną wiarą w cudowne użycie świętego imienia Jehowy, zwanego tetragramem. Według tradycji kabalistycznych niektórzy Żydzi, charakteryzujący się szczególną świętością i wiedzą, mogli bezkarnie posługiwać się imieniem Bożym. Osoba nazywająca siebie Baal Shem winna posiadać tę moc i wykorzystywać ją do pisania amuletów, przywoływania duchów i przepisywania leków na różne choroby. Tak więc Polska, a zwłaszcza Podole, które nie było jeszcze pod wpływami Rosji, stało się ośrodkiem kabalizmu, w którym następowały serie niezwykłych ruchów o charakterze mistycznym. W roku 1666, kiedy wierzono, że era mesjańska już się zbliża, całym światem żydowskim wstrząsnęło nagłe pojawienie się Szabetaja Zewiego, syna handlarza drobiem ze Smyrny, imieniem Mardocheusz. Dla wyjaśnienia, Podole jest regionem historycznym na Ukrainie, znanym z fortyfikacji jak zamek w Chocimiu i Kamieńcu Podolskim. Region ten charakteryzuje się rozległymi stepami. Proszę zwrócić uwagę, że zaledwie 105 km na północ od Smyrny w Pergamonie podczas prac wykopaliskowych niemiecka ekspedycja pod kierownictwem Karla Humana odkryła ołtarz szatana, przewieziony później do Berlina i zrekonstruowany. Smyrna jest również jednym z 7 miast, o których wspomina Apokalipsa, napisana przez świętego Jana na wyspie Patmos. Otóż ów Szabataj Zewi ze Smyrny ogłosił się obiecanym Mesjaszem i zebrał ogromną rzeszę zwolenników, nie tylko wśród Żydów w Palestynie, Egipcie i Europie Wschodniej, ale nawet wśród upartych Żydów z giełd w Londynie czy Nowym Jorku. Samuel Pepys, angielski urzędnik państwowy oraz autor sławnych pamiętników, napisał w swoim dzienniku o zakładach wśród Żydów w Londynie, czy pewna osoba przebywająca obecnie w Smyrnie zostanie okrzyknięta królem świata i prawdziwym Mesjaszem. Szabataj Zewi był ekspertem w dziedzinie kabalizmu i miał czelność wymawiać niewysłowione imię Jehowa. Był obdarzony zdumiewającą mocą. Jego skóra wydzielała wykwintny zapach. Bezustannie oddawał się kąpielom morskim i żył w stanie chronicznej ekstazy. Zewi przyjął tytuł Król Królów Ziemi i podzielił żydostwo na 2 części. Wielu rabinów rzucało przeciwko niemu przekleństwa i nawet ci, którzy w niego wierzyli, byli głęboko rozczarowani. Ostatecznie sułtan wezwał Zewiego do udowodnienia, że jest Mesjaszem
i rozkazał, by strzelano do niego zatrutymi strzałami. Rzekomy Mesjasz nagle wyrzekł się swojej wiary żydowskiej i ogłosił się muzułmaninem. Jednakże jego nawrócenie było tylko częściowe i raz przyjmował rolę pobożnego Mahometanina i piętnował judaizm, a innym razem wchodził w stosunki z Żydami, głosząc, że jest wyznawcą judaizmu. W ten sposób Zewi zachował wierność zarówno muzułmanom, jak i Żydom. Ostatecznie rabini doprowadzili do aresztowania Zewiego i uwięzienia przez sułtana na zamku pod Belgradem, gdzie zmarł na kolkę w 1676. Pomimo zakończenia kariery fałszywego Mesjasza, jego ruch szabatowy trwał przez następne stulecie. W Polsce kabalizm upadł chwilowo, aby powstać ze zdwojoną siłą. Pojawili się nowi cadycy i Baal Szems, z których najbardziej znanym był Izrael Podole, znany jako Baal Shem Tov, lub od pierwszych liter tego imienia Beszt. Izrael Podole nazywał się faktycznie Baal Shem Tov lub Izrael ben Eliezer i był żydowskim mistykiem i uzdrowicielem, uznawanym za twórcę hasydyzmu polskiego. Jego przydomek Baal Shem Tov oznaczał mistrz dobrego imienia. Baal Shem Tov urodził się około roku 1700 w okopach Świętej Trójcy, a zmarł w 1760 w Międzyborzu. Izrael Podole, czyli Beszt, założył swoją sektę hasycką w 1740 i chociaż sprzeciwiał się wielu rabinom, przytaczał Zohar jako swoją inspirację. Beszt nie trzymał się ściśle doktryn Kabały, według której wszechświat jest emanacją Boga, ale wymyślił pewną formę panteizmu, głosząc, że nawet zło istnieje w Bogu i jest złem tylko w stosunku do człowieka. Naśladowcy Beszta, nazywający siebie nowymi świętymi, po jego śmierci odrzucili na bok nie tylko nakazy Talmudu, ale wszystkie ograniczenia moralności, a nawet przyzwoitości. Proszę zwrócić uwagę na ogromną rzeszę Żydów wyznających hasyckie poglądy Beszta, zamieszkujących tereny współczesnej Ukrainy, odrzucających wszelką moralność i być może do jego naśladowców należał rabin Szner Zalman, który założył hasycką sektę Chabad Lubawicz pod koniec XVIII wieku w rosyjskiej miejscowości Lubawicze. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można nabyć e-booka Zamazane Obrazy Trylogia w wersji polskiej lub angielskiej. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 147, w którym opowiedziałem o Europejskim Centrum Kabalistycznym. Serdecznie zapraszam do odcinka 148 pod tytułem Kabaliści Reaktywacja, część 4.